To była regularna wojna informacyjna, wojna psychologiczna. Polacy będą pracować w chińskich fabrykach. Unia Europejska na pewno była pułapką. Mamy być trzymani w stanie niedorozwoju, ponieważ mamy bardzo duży potencjał. W dużej mierze nasz patriotyzm jest sterowany przeciwko nam. Gdzie są dzisiaj Chiny, a gdzie jesteśmy dzisiaj my? Dlatego Polaków trzyma się cały czas w poczuciu zagrożenia i jakiejś histerii i paranoi. To nam się wydawało, że wchodzimy do tej lepszej Europy. Planowe niszczenie polskiej gospodarki jeszcze jest trauma. Jak bardzo trauma blokuje rozwój. Centrum świata, moim zdaniem, bez wątpienia przenosi się do... Skoro nie mamy nic, zbudujemy wszystko. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Magdalena Ziętek-Wielomska, prezes Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona, publicystka, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, działaczka społeczna. Zajmuje się sterowaniem społecznym, cybernetyką i filozofią. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś w drugim odcinku moim gościem jest Magdalena Ziętek-Wielomska. Cześć Magdo. Witaj serdecznie. Dziś drugi odcinek o Unii Europejskiej, więc może na początek, no bo 20 lat za nami już, 20 lat i kilka miesięcy, kiedy podpisywaliśmy traktat, kiedy wchodziliśmy do tej lepszej Europy, tak nam się przynajmniej wydawało. Jak nie mieliśmy takiej wiedzy jak ty, Magdo, jak nie łączyliśmy jeszcze historycznie tak kropek, bo niektórzy, między innymi ty mówisz, że to już od początku tak było zaplanowane, to nam się wydawało, że wchodzimy do tej lepszej Europy, że ta Unia Europejska, no właśnie, sprawi, że Polska będzie lepsza, że będzie bogatsza, że będzie nam się lepiej żyło, że wreszcie dogonimy ten peleton Europy Zachodniej, który nam uciekał i zawsze mówiliśmy, tam to dopiero jest, jak tam jedziemy, to tam się czujemy jak ludzie, ale jak wracamy do Polski, to jakaś taka bieda, taka ściana wschodnia, tak jakoś szaro. No i 20 lat. Jakbyś podsumowała kilkoma zdaniami, no te 20 lat, bo to szybko minęło. No i czy my dogoniliśmy ten peleton? Czy byśmy dogonili, a może takie jeszcze pytanie dodatkowe, czy byśmy dogonili, czy byśmy uciekli, czy byśmy przegonili ten peleton bez Unii Europejskiej? Tak. Przede wszystkim Unia Europejska na pewno była pułapką, prawda? Na pewno była pułapką, ponieważ ci, którzy ją budowali, wyznaczyli nam określone miejsce, które w tej Unii Europejskiej musimy pełnić. Czyli przede wszystkim terenu kolonizacji dla wielkiego kapitału, przede wszystkim niemieckiego, ale nie tylko, ale rzeczywiście ten obszar tak jakby został, tak jakby Europa się pogodziła, że ten obszar będzie rzeczywiście zdominowany przez Niemców i że rzeczywiście Niemcy tutaj tę swoją Mitteleuropę będą mogli budować. Jak popatrzymy na to, co się działo przez te 20 lat, wcześniej to już też się zaczęło, ale po wejściu do Unii to już tak na dobre, to rzeczywiście planowe niszczenie polskiej gospodarki, jeśli chodzi o przemysł wytwórczy, jeśli chodzi o siły produkcyjne Polski, jeśli chodzi o autentyczną polską myśl techniczną, polskie marki, wszystko to, co buduje autentyczną potęgę, prawda? Ponieważ autentyczna potęga to jest przede wszystkim myśl techniczna, to jest własny kapitał, to jest własne zaplecze techniczne, logistyczne, produkcyjne, a nie te taśmy produkcyjne, które ktoś tam nam buduje. Więc bez wątpienia to był plan. Byśmy byli po prostu takim zapleczem, przede wszystkim dla niemieckiego przemysłu, ale także i dla innych globalnych korporacji. I rzeczywiście ten plan został zrealizowany. I oczywiście drugą stroną medalu musiało być to, żeby stopa życiowa przeciętnego Polaka się polepszyła, no bo ktoś te dobra musi kupować. No to jest logiczne, prawda? Jeśli Niemcy chcą, żebyśmy my kupowali ich towary, przede wszystkim w różnego rodzaju niemieckich marketach. Przecież wystarczy zobaczyć, kto dominuje handel w Polsce, prawda? Nie wiem, Lidle, Aldiki, Kauflandy i tak dalej. To jest w dużej mierze niemiecki kapitał, ale także i inny zagraniczny kapitał. No to oczywiście,
trzeba mieć pieniądze, żeby to kupować. Więc oczywiście te zagraniczne korporacje także miały interes w tym, żeby Polacy mieli gdzie te pieniądze zarabiać, żeby mieli je gdzie wydawać, prawda? Inaczej to nie miałoby sensu. Więc idea była taka, że ten zagraniczny kapitał będzie tutaj budował swoje firmy po to, żeby Polak mógł zarobić, żeby mógł też i wydać te pieniądze, żeby ta korporacja mogła po prostu zarobić. Jest to logiczne. I rzeczywiście no, ta stopa życiowa przeciętnego Polaka się bardzo powiększyła. Ja pochodzę z ziem zachodnich, więc myśmy tych Niemców gdzieś tam blisko mieli. No i pamiętam, no, w latach 90., jak się jechało do Niemiec, ta różnica właśnie taka, ta zewnętrzna, jeśli chodzi o poziom zamożności przeciętnego Polaka, no to była olbrzymia, prawda? No wyjeżdżało się jak z takiego naprawdę biednego kraju i w Niemczech, w tych Niemczech zachodnich było już zupełnie inaczej. W tej chwili, jak się podróżuje, tej różnicy nie ma, prawda? Gdzieś rzeczywiście to wszystko wygląda podobnie. Ale jest pytanie, jak to wygląda na zapleczu, prawda? Czyli właśnie ta cała struktura gospodarcza i rzeczywiście my staliśmy się autentycznie takim podsystemem przede wszystkim niemieckiej gospodarki. Nie mamy już właśnie tych własnych technologii, tej własnej struktury. W związku z tym jesteśmy i uzależnieni od kogoś i pełnimy wobec niego jednak funkcję podrzędną. I to jest właśnie no, ta kwestia, kim chce się być, prawda? Czy nam to wystarcza, czy chcemy być kimś więcej? No i oczywiście jest teraz pytanie, czy można było zrobić inaczej, czy można było nie wejść do Unii Europejskiej. Oczywiście teoretycznie można było. Teoretycznie można było od samego początku pójść taką drogą, jaką poszli Chińczycy. Pamiętajmy, że w 1989, czy w ogóle w momencie, kiedy upadał komunizm, Polska miała PKB bodajże wyższe niż Chiny, albo, znaczy nie wiem czy PKB, ale można powiedzieć jakiś taki współczynnik rozwoju Polski i Chin był albo porównywalny, albo nawet polski był wyższy. Przecież pamiętajmy, że Polska była potęgą chociażby w przemyśle stoczniowym, prawda? W wielu gałęziach przemysłu ciężkiego Polska była naprawdę światową potęgą. Myśmy inwestowali, nie wiem, na Bliskim Wschodzie. Ta współpraca między Polską a Bliskim Wschodem była naprawdę intensywna. Mieliśmy własne technologie, własny przemysł, więc ten punkt wyjścia był zupełnie inny. Chińczycy poszli zupełnie inną drogą. Oczywiście otworzyli się na ten kapitał zagraniczny, ale cały czas tym procesem sterowali. Cały czas to było na zasadzie owszem, przyjdźcie, budujcie, a my sobie będziemy was podglądać, a my sobie zobaczymy, jakie macie te technologie i my się będziemy uczyć. I oni tak przyciągnęli, uczyli się. W międzyczasie zaczęli już rozwijać swoje własne technologie, bardzo zaawansowane, przecież w kosmos latają, prawda? Czyli kilkadziesiąt lat i są w zupełnie innym miejscu. W zupełnie innym miejscu. I teoretycznie Polska też mogła pójść taką drogą, prawda? Czyli wpuścić ten kapitał, wpuścić te technologie po to, żeby się uczyć i żeby budować własny potencjał. Ale tak się nie stało. Tak się nie stało, bo największym problemem tutaj był brak autentycznych elit mentalnych, elit intelektualnych. Kim są elity? Elity to są ludzie, którzy przede wszystkim potrafią odróżnić propagandę od realnych działań. To jest podstawowa umiejętność osób, które możemy określić mianem prawdziwych elit. Prawdziwe elity dobrze wiedzą, że wszyscy mają swoje interesy, ale mało kto mówi o tym, jaki ma swój interes, tylko generalnie używa się pięknych haseł, prawda? Czyli zachodni kapitał, kiedy tutaj wchodził, czy w ogóle Unia Europejska, no to właśnie mieliśmy wejść do Europy, tutaj mieliśmy być, nie wiem, drugą Japonią, prawda? Demokracja, prawa człowieka, wiele pięknych haseł i niestety polskie społeczeństwo, w tym te tak zwane elity, to kupiły. Uwierzyły, że tak rzeczywiście jest, prawda? Natomiast prawdziwe elity doskonale by wiedziały, że tu chodzi właśnie o proces kolonizacji, bo nazwijmy to po imieniu, to była kolonizacja i Polska stała się taką neokolonią. Problemem Polaków jest to, że większość z nas nawet nie wie, że jesteśmy neokolonią. A w momencie, jeśli ktoś nie wie, że jest neokolonią, to nie ma nawet potencjału do tego, żeby się wyzwolić, żeby zmienić swój status, no bo jak można coś zmienić, jeśli się nie rozumie, prawda, tej sytuacji? I tutaj taką kluczową rzeczą, która rzeczywiście działa się przez te ostatnie dekady, to było niszczenie polskiej nauki, prawdziwej nauki.
rzeczywiście takiej niezależności umysłowej i zastępowanie nauki poprzez taką regularną indoktrynację, ideologizację i to było widać chociażby właśnie w kwestiach gospodarczych, gdzie faszerowano cały czas Polaków tymi hasłami wolnorynkowymi, że wszędzie to jest wolny rynek, rządzi tylko wolny rynek. Ale wystarczyło pojechać do Europy Zachodniej i zobaczyć, jak funkcjonuje wolny rynek w Niemczech, jak funkcjonuje ten wolny rynek we Francji, jak funkcjonuje tak naprawdę wolny rynek w Stanach, jak wszystkie te państwa pilnują swoich rynków, jak dbają o to, żeby ta konkurencja nie przyszła. A jeśli ta konkurencja przyjdzie, to na zasadzie my pozwolimy, żebyście wy tutaj przyszli, ale za to my będziemy u was coś robić, prawda? Jak bardzo te globalne korporacje jednak są powiązane z rządami określonych państw, jak bardzo te rządy dbają o interesy tych korporacji. Tak ten wolny rynek funkcjonuje na Zachodzie, prawda? I to jest to, co Chińczycy doskonale rozumieli. Oni nie mieli tutaj żadnych złudzeń, jak funkcjonuje ten wolny rynek, prawda? Że wolny rynek to funkcjonuje na bazarze, ale wolny rynek nie funkcjonuje rzeczywiście na poziomie tych wielkich państw. Przy czym jakby nie wnikam teraz w to, czy to powinno tak być, czy nie, czy to powinien być nasz ideał, czy nie, ale chodzi mi o to, jak jest realnie, prawda? Realnie jest tak, że każde z tych państw pilnuje swoich interesów, jest powiązane z określonymi interesami i Unia Europejska tak samo jest taką właśnie grą różnych sił, gdzie różne korporacje, różne rządy pilnują swoich własnych interesów, a nam wmówiono, i to ja pamiętam dokładnie, jak tutaj po prostu autentycznie niszczono wszelkie jakieś takie ośrodki intelektualne, które mówiły o potrzebie dbania o swój interes narodowy, jak to wszystko było piętnowane, że to jest nacjonalizm. To była regularna wojna informacyjna, wojna psychologiczna, gdzie chciano nam zabronić w ogóle myślenia w takich kategoriach, że trzeba dbać o swój własny interes, gdzie nam próbowano wmówić, że to jest nacjonalizm, że mówienie o tym, że są interesy, że w Unii Europejskiej są interesy, że to jest nacjonalizm, że to jest psucie tej integracji europejskiej. I teraz konkludując, chodzi o to, że teoretycznie nie powinniśmy wchodzić, teoretycznie można było zrobić to inaczej. Praktycznie, moim zdaniem, Polska przeorana i przez te rozbiory, i przez te wojny światowe, i przez okres PRL-u, i potem przez tą właśnie silną indoktrynację po 1989 roku, że prawdopodobnie intelektualnie nie byliśmy w stanie zrobić inaczej, ponieważ zabrakło wiedzy, zabrakło rozumienia, zabrakło rzeczywiście tego po prostu rozumienia rzeczywistości. I być może właśnie było to potrzebne do tego, żebyśmy przeszli tę lekcję, zobaczyli, jak to wygląda naprawdę i żebyśmy teraz wyciągnęli z tego wnioski i konsekwencje i zastanowili się, co dalej, jak na przyszłość działać, żeby zrewidować po prostu swój jakiś tam obraz świata i swoje przekonania. Mhm. No, wspomniałaś o Chinach, które startowały z podobnego poziomu 20 lat temu jak Polska. Nawet wspomniałaś, że może faktycznie gospodarczo z niższego poziomu demograficznie oczywiście to inaczej wygląda, ale mówimy mniej więcej o tych liczbach w jakiejś proporcji. I gdzie są dzisiaj Chiny, a gdzie jesteśmy dzisiaj my? Gdzie Chiny ze swoimi markami, to przede wszystkim trzeba podkreślić grubym markerem, ze swoimi markami wchodzą na nie tylko polski rynek i za chwilę może się tak wydarzyć, że to Polacy będą pracować w chińskich fabrykach, bo na razie Chińczycy nawet swoich pracowników przywożą tutaj do Polski i zaczynają oni pracować, żeby to było szybciej. Więc pytanie, gdzie my jesteśmy i jaki jest kolejny krok? No bo jak wspomniałaś, że jest to wszystko przeorane, że nie mamy polskich stoczni, nie mamy polskich kopalni, nie mamy polskich marek i tak dalej, można by wymieniać, to ja zapytam dwutorowo. Po pierwsze, jaki jest kolejny krok? Jak my powinniśmy się w tej nowej Unii zachowywać? Bo są oczywiście znowu dwa obozy. Jeden taki, że jest wszystko dobrze, no bo przecież Unia nam dopłaca i pełno jest tablic w różnych miastach i wszystko jest z Unii, wszystko jest pięknie. Wiadomo, że za to płaciliśmy i płacimy, więc ten rachunek zysków i strat pewnie sami sobie możemy wyliczyć. Z drugiej jednak strony, no jest kwestia taka, co jeszcze zostało w Polsce? To jest dobre pytanie, bo niektórzy się zastanawiają i mówią, no my w Polsce mamy to. A ja mówię, no to ja rzucam dzisiaj takie pytanie. Co, Magdo, my mamy dzisiaj jeszcze, co jest polskie i co dobrze działa? No i pytanie, jak powinniśmy w tej Unii dalej działać? Czy my powinniśmy w ogóle rozważać wyjście z Unii
to, co zrobiła Wielka Brytania, ale to jest zupełnie inny kraj ze swoją walutą, ze swoimi markami. I też widzimy, że ma swoje problemy po tej decyzji Brexitu. Czy w ogóle powinniśmy brać pod uwagę polexit? No i co nam polskiego jeszcze zostało? Co jeszcze planują zepsuć? No bo co? Które marki są polskie, które marki polskie faktycznie działają i można się nimi chwalić, bo ja myślę, że na palcach jednej ręki można je policzyć. Tak. Psst, przepraszam, że przerywam, ale mam ważną wiadomość. Gościa, którego właśnie oglądasz, będziesz mógł poznać na naszej konferencji w ostatni weekend października. Wiem, że być może nie jesteś w stanie podjąć teraz decyzji o zakupie biletu, bo nie wiesz, co będziesz robił w tym terminie. Dlatego w komentarzu pod filmem zostawiłem dla Ciebie link do formularza. Zostaw tam kontakt do siebie, abym bliżej tego terminu przypomniał Ci o konferencji. Do części z Was zadzwonię osobiście. Do usłyszenia. Rzeczywiście zostało niewiele, mamy jeszcze rolnictwo, ale widać wyraźnie, jaki jest plan, prawda? Czyli przejęcie Ukrainy, tworzenie tam takich naprawdę wielkoobszarowych jakichś gospodarstw w oparciu już o technologię czwartej rewolucji przemysłowej, czyli rzeczywiście zastosowanie technologizacji, nawet jakiejś sztucznej inteligencji. Widać, że to jest plan. I co więcej, już się zaczęło urabianie takie Europejczyków, że tradycyjne gospodarstwa są nieekologiczne, ponieważ generują wyższy ślad węglowy. Tak. I rzeczywiście z punktu widzenia właśnie tych ich pomiarów, prawdopodobnie te wielkie gospodarstwa na Ukrainie, gdzie będą pracowały roboty, sztuczna inteligencja, rzeczywiście być może będą miały niższy ślad węglowy i może rzeczywiście w ten sposób rolnictwo europejskie zostanie wykończone, więc to jeszcze nie jest koniec, prawda? Bo jeszcze mamy to rolnictwo, a wiadomo, że produkcja żywności z punktu widzenia przetrwania biologicznego jest najważniejsza. Jeśli nam to nawet zostanie zabrane, to autentycznie będziemy już po prostu na łasce, jakimiś niewolnikami po prostu żebrzącymi o miskę ryżu, prawda, za jakieś totalne posłuszeństwo. I to jest gdzieś tam ten kolejny krok. I trzeba mieć świadomość, że to jeszcze nie jest koniec, prawda, że jeszcze są kolejne etapy, jeszcze jest kwestia rolnictwa. I teraz, dlatego tutaj, jeśli chodzi właśnie o to przeoranie polskiej gospodarki, to moim zdaniem rzeczywiście już jesteśmy że tak powiem, w takim martwym dosyć punkcie. Przy czym ktoś mi niedawno opowiadał taką anegdotę, kiedy bodajże w Chile miały odbyć się jakieś mistrzostwa piłki nożnej i krótko przed tym było tam trzęsienie ziemi, wiele stadionów zostało zniszczonych, no i tam Argentyńczycy podobno już tam zacierali ręce, prawda? I nie pamiętam nazwisk, ale oczywiście jakaś osoba odpowiedzialna właśnie za te igrzyska powiedziała: skoro nie mamy nic, zbudujemy wszystko. I to jest takie podejście, prawda? Skoro nie mamy nic, zbudujemy wszystko. Można się załamać i powiedzieć, że już jesteśmy ofiarami, nic z tego nie będzie, a można powiedzieć: okej, zrobiliśmy błąd, zbudujemy wszystko, ponieważ wszystko zaczyna się od głowy. To jest najważniejsze, prawda? Ten cały proces zaczął się od głowy. Najpierw skolonizowano nasze głowy. Najpierw nam wmówiono, że wszystko, co polskie, jest gorsze. Wszystko, co zachodnie, jest lepsze, prawda? Czyli najpierw zaczęła się cała kolonizacja. Ona zaczęła się w latach 80., kiedy przecież w polskich telewizorach pokazywano amerykańskie filmy, prawda? To już był proces przygotowywania nas, programowania na to, że wszystko, co zachodnie, co lepsze, a nasze jest B, prawda? Więc to jest ten proces kolonizowania głów, kolonizowania wyobraźni, prawda, jak wygląda szczęśliwe życie. Mieliśmy właśnie tutaj głowy zaprogramowane przez te wszystkie amerykańskie filmy i seriale, bo przecież pamiętajmy, że Hollywood to jest po prostu największa branża, jakby firma marketingowa na świecie, prawda, to jest po prostu marketing czysty. Tam się propaguje określony sposób życia, za którym idą określone korporacje, interesy określonych korporacji, które potem oferują nam spełnienie, prawda, tego wymarzonego ideału życia. Więc to było po prostu całe takie właśnie programowanie. Potem się zaczęła właśnie ta cała kolonizacja gospodarcza, plus właśnie ta kolonizacja, jeśli chodzi o wiedzę. I teraz, żeby to odwrócić, to trzeba zacząć od tego samego punktu wyjścia, czyli od głów, prawda? Od odzyskania w ogóle swoich własnych głów, odzyskania swojej własnej przestrzeni mentalnej, odzyskania swojej własnej suwerenności psychicznej, odzyskania swojego własnego poczucia godności, bo myśmy je też stracili. Więc tu się wszystko zaczyna. W momencie, kiedy my nie będziemy mieli woli tego, żeby być Polakami, być osobami z
znaczącymi jako Polska, prawda, to nic z tego nie będzie. Więc to jest ten pierwszy punkt wyjścia. Następnie wiedza, zdobywanie realnej wiedzy o świecie, żeby wreszcie wyjść z tej matni takiej propagandowej, tej ideologicznej, tego śledzenia różnych walk politycznych, które nie mają kompletnie znaczenia dla naszej przyszłości, bo kluczowe decyzje i tak zapadają gdzieś indziej. Więc najważniejsza jest wiedza, prawda? Zlikwidowano nam prawdziwe ośrodki naukowe, prawdziwe ośrodki naukowe, bo to, co jest, to jest tylko taka fasada udająca naukę. Prawdziwe ośrodki, gdzie rzeczywiście zbiera się realne informacje, gdzie przetwarza się te informacje, gdzie tworzy się te realne strategie, tego nie mamy. W związku z tym musimy robić to sami. Jakby tym plusem tego, naszej obecności w Unii Europejskiej, co jest naszym takim pozytywnym aktywem, co rzeczywiście trzeba podkreślić, to są ludzie, którzy pracują w różnych zachodnich korporacjach, którzy zdobyli tam wiedzę, którzy jeździli po świecie, którzy są bardzo często naprawdę wybitnymi fachowcami w swoich dziedzinach, którzy bardzo często sami zaczynają już odczuwać ten szklany sufit, widzą, że w tych korporacjach dochodzą do pewnego etapu i wyżej już dojść nie mogą. Właśnie dlatego, że są Polakami, właśnie dlatego, że są z Europy Wschodniej, prawda? I zaczynają to rozumieć, zaczynają widzieć to, czego wcześniej nie widzieli, kiedy wierzyli, że liczy się tylko zysk, wyniki, że narodowość nie ma znaczenia, że pochodzenie nie ma znaczenia. Wierzyli w to wszystko, pracowali, ciężko pracowali, harowali na te korporacje, bogacili się przy tym i nagle dochodzi gdzieś do tego zderzenia z rzeczywistością, że to jednak ma znaczenie, prawda? Ale ci ludzie są naszym kapitałem. To jest nasz kapitał, ponieważ za tym idzie wiedza, za tym idzie doświadczenie, za tym idzie rozumienie, prawda? I teraz chodzi o to właśnie, żeby tą wiedzę fachową wykorzystać w naszym interesie, właśnie żeby ci ludzie zaczęli się zastanawiać, jak to tak naprawdę działa. Jak to tak naprawdę funkcjonuje, prawda? I jak tę wiedzę możemy wykorzystać do tego, żeby teraz zacząć budować coś własnego. To jest punkt wyjścia, prawda? Oczywiście następny krok to jest pozyskanie technologii, pozyskanie kapitału. I tutaj z zachodu to do nas nie przypłynie, ponieważ tak ma nie być. My mamy być trzymani w stanie niedorozwoju. To widać wyraźnie. Mamy być trzymani w stanie niedorozwoju, ponieważ mamy bardzo duży potencjał. Polskie społeczeństwo naprawdę ze względu na swój kod kulturowy, swoją tradycję, polskie społeczeństwo ma bardzo duży potencjał. I dlaczego Zachód miałby w nas inwestować, prawda? Dlaczego miałby tworzyć sobie tutaj konkurencję? Więc z Zachodu tutaj absolutnie nic nie przypłynie. No, wspomniałaś o wielu kwestiach. Po pierwsze, że mamy zdolnych ludzi, którzy są rozsiani po korporacjach całego świata. I to wiemy, to nic nowego, ale nowe jest na pewno to, że Polacy wracają do kraju w dużych ilościach. Do Polski nie tylko Polacy wracają, ale przyjeżdżają ludzie z całego świata, którzy poprzez rozmawianie z Polakami zobaczyli, że taki kraj jak Polska istnieje. Pamiętamy Euro 2012, jak wielu ludzi pierwszy raz przyjechało, Europejczyków z wysp czy Europy Zachodniej, z Portugalii, kibiców i zobaczyli taki kraj i mówią, wow, my nie wiedzieliśmy, że w Polsce jest tak europejsko, że jest tak dobrze, nie tylko pod kątem jedzenia, ale bezpieczeństwa, bazy hotelowej, drogowej i innej. I to było 2012. Przecież mamy 2024, minęło kolejne 12 lat i wiemy, że wydarzyło się dużo dobrego, jeśli chodzi o rozwój naszego kraju. Ty wspominasz o tym, że musimy odzyskać swoją świadomość, co też się dzieje, więc ci Polacy wracający chcą tutaj żyć i się rozwijać, bo ten szklany sufit, który się tam pojawił przez to, między innymi, że jesteśmy Polakami, sprawi, że oni mówią, okej, my sobie w Polsce zrobimy ten Zachód. Tak jak ja kiedyś powiedziałem, że nie wyjadę do Londynu, ja sobie w Polsce zrobię Londyn. I dalej w to wierzę, bo ten głód mamy jeszcze wśród Polaków i wiem, że tych Polaków jest mnóstwo nas oglądających i nie oglądających jeszcze. To idźmy dalej. Bo mówisz, że odzyskajmy świadomość, odzyskajmy najpierw swoje głowy zindoktrynowane gdzieś tam właśnie w tych mediach różnych, ale co dalej? Kto nam ma pomóc, jeśli Zachód tej technologii nam nie da z wiadomych względów? Z kim my mamy się bratać gospodarczo? Czy na przykład ten chiński brat to jest
to jest ten kierunek, w którym mamy patrzeć, czy zupełnie za daleko odbiega, mimo że właśnie inne europejskie kraje, które są właśnie na tym podobnym pułapie gdzieś obok nas, Słowacja, Węgry, albo kraje, które jeszcze nas gonią, może tutaj, jak myślisz, z kim my mamy się dogadywać, bo komu jest na rękę, żebyśmy my byli silniejsi, no bo oni mogą z nami gdzieś w jakimś właśnie, no zobacz, BRICS jest też przykładem krajów, które zobaczyły, że ta Europa Zachodnia i Stany to nie jest to, co się będzie rozwijać, my sobie robimy swoją Unię, no i zobaczcie, jak BRICS się rozwija. Mamy już tych krajów już chyba kilkanaście, które są w tej grupie, a kolejnych kilka jest w poczekalni tak zwanej, więc oni nie śpią, oni robią swoje, a pytanie, co my robimy? Znaczy ja uważam, że z punktu widzenia naszej sytuacji autentycznie nasze miejsce jest po stronie BRICS-u. No BRICS w sensie jako globalne południe, może szerzej tutaj mówmy, prawda, o globalnym południu. Rzeczywiście tam jest nasze miejsce i tam mamy bardzo duże możliwości rozwoju. Kwestia jest tego rodzaju, że Zachód nas nie wypuści, prawda, i to widać wyraźnie, jak tutaj jesteśmy mocno trzymani i mocno kontrolowani. Rzeczywiście ta kontrola jest bardzo duża, ponieważ no, Polska leży w wyjątkowym miejscu. My jesteśmy na środku różnych szlaków komunikacyjnych i tak naprawdę o nas walczą różne projekty. Amerykanie chcą mieć nas jako tą wschodnią flankę NATO, prawda? Z punktu widzenia interesów Polski, ja uważam, że to jest bardzo niekorzystna sytuacja, ponieważ bycie wschodnią flanką to jest tak naprawdę pewna strefa gniotu i to jest coś, co ma się nie rozwijać, prawda? Ponieważ ludzie, którzy będą się rzeczywiście mocno rozwijać i budować swój własny kraj, no nie będą chcieli być wschodnią flanką, która w każdej chwili może zostać zbombardowana, no powiedzmy wprost, prawda? Dlatego Polaków trzyma się cały czas w poczuciu zagrożenia i jakiejś histerii i paranoi, po to właśnie, żebyśmy chcieli tą wschodnią flanką być. Kwestia jest tego rodzaju, że póki co ten układ sił jest taki, że nie mieliśmy możliwości, żeby go zmienić, bo rzeczywiście przewaga hegemonii Stanów Zjednoczonych nad światem była tak duża, że po prostu najzwyczajniej w świecie, no jakby o wszystkim decydują siły, prawda? Jeśli różnica sił jest bardzo duża, no to pewnych rzeczy po prostu zrobić się nie da. Ale moim zdaniem dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście sytuacja geostrategiczna na świecie się bardzo mocno zmienia. Stany Zjednoczone tracą, przestają być tym globalnym hegemonem. Oczywiście będą mocarstwem regionalnym, prawda? Tak jak były mocarstwem regionalnym powiedzmy 100 lat temu, ale ich pozycja globalna jest coraz słabsza. Świat się zmienia, staje się wielobiegunowy. Centrum świata, moim zdaniem, bez wątpienia przenosi się do Azji. Uważam, że to Chiny będą tym nowym hegemonem i wszystko na to wskazuje. Więc rzeczywiście ta czapa tutaj zachodnia się zacznie bardziej poluzuje się, prawda? Kiedy ta przewaga amerykańska będzie dużo słabsza, więc tutaj ta sytuacja się poluzuje. Ale co z Niemcami? Dla Niemców też jesteśmy kluczowym terytorium. Ich właściwie pozycja zależy od tego, czy rzeczywiście zbudują tutaj swoją Mitteleuropę, zbudują swoją kolonię, najlepiej jeszcze sięgającą po Białoruś, Gruzję, Mołdawię, bo mniej więcej o tym się teraz mówi, jeśli chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej, więc oni są bardzo żywo zainteresowani tym, żeby mieć tutaj teraz nas prawda, w tym swoim obszarze wpływu, żebyśmy chcieli być tą częścią tego imperium europejskiego, tego, co ja złośliwie nazywam Festung Europa, żebyśmy chcieli razem budować Eurowerę, prawda, czy Eurowerę, tą wspólną armię europejską, żebyśmy sami chcieli ogrodzić się tym murem tych wszystkich ceł, prawda, tych ceł węglowych i tak dalej, żebyśmy odcięli się od świata zewnętrznego i byli całkowicie tutaj podporządkowani. Ja uważam, że to jest dla nas niekorzystne. Kwestia jest tego rodzaju, na przykład, czy polexit to jest jakieś rozwiązanie. I ja uważam, że jeśli chodzi o wyjście z Unii Europejskiej, to Polska nie ma w ogóle szans. Że Wielka Brytania mogła sobie na to pozwolić, po pierwsze, bo jest wyspą i po drugie jednak jest byłym mocarstwem, prawda? Byłym, ale jednak jakiś tam jeszcze potencjał ma. Natomiast Polska w ogóle nie ma takiej opcji dla polexitu, że Polacy zdecydują, że wychodzą i że wyjdą. Gdyby jakimś cudem nagle Polacy zaczęli patrzeć inaczej na Unię Europejską, odbyło się jakieś referendum i Polacy zdecydowanie większością głosów powiedzieliby, że wychodzimy,
to prawdopodobnie znalazłby się jakiś sposób, żeby nas tej Unii zatrzymać, być może nawet siłowy. Po prostu Niemcy tutaj za dużo zainwestowali, żebyśmy my mogli sobie wyjść. Przecież oni mają tutaj wszystkie swoje fabryki, zakłady, markety. Tutaj popłynęły olbrzymie pieniądze, nie po to, żebyśmy my teraz sobie z tym wyszli. To w ogóle nie ma takiej opcji. Dlatego na ten moment ja uważam, że jedyną opcją, jaką jest, to jest to, co robili Polacy w zaborze pruskim. Po prostu praca organiczna, praca u podstaw. Mamy tak wspaniałe wzorce historyczne, to są naprawdę wspaniałe wzorce historyczne Polaków, którzy odnieśli olbrzymi sukces poprzez pracę, poprzez budowanie własnych banków, własnych spółdzielni, poprzez edukowanie się. Rzeczywiście ta siła gospodarcza Polaków w zaborze pruskim była coraz większa i Polacy stawali się realną konkurencją dla Niemców. To jest autentycznie historia sukcesu, ale ona nie jest nam opowiadana. Zamiast tego mamy cały czas ten patriotyzm oparty na przegranych powstaniach. Po co? Żeby nas właśnie programować na ofiary, na tych, którzy są nieskuteczni, tych, którzy ciągle przegrywają, tych, którzy są ciągle dręczeni przez innych, prawda? To jest celowe programowanie. Ja wiem, że to dla wielu osób może być szokujące, że nasz patriotyzm może być używany przeciwko nam, ale ja uważam, że tak jest. Że w dużej mierze nasz patriotyzm jest sterowany przeciwko nam, ponieważ nie ma w nim w ogóle miejsca na historię sukcesu. Na przykłady osób, wydarzeń, przedsięwzięć, które skończyły się sukcesem. Tego nie ma. To jest tylko podtrzymywanie jakichś traum. I dla każdego, kto się choć trochę zajmuje psychologią, sterowaniem, ten wie, co to znaczy podtrzymywanie traum. Czym jest trauma? Jak bardzo trauma blokuje rozwój, jak bardzo trauma odbiera energię, jak bardzo trauma ściąga w dół, wciąga przeszłość, prawda? Sprawia, że ktoś się czuje cały czas uwięziony w jakiejś historii. My jesteśmy traumatyzowani, ja uważam, że jesteśmy celowo traumatyzowani. I teraz nie chodzi o to, żeby to zapomnieć. Oddać cześć tym ludziom, ponieważ oni wierzyli, prawda, kochali swoją ojczyznę, umarli, pamiętać o nich, ale wyjść z tych traum i patrzeć na historię sukcesu. Na tę historię, gdzie oddolną pracą, sukcesywną, krok po kroku wywalczaliśmy sobie swoją własną przestrzeń gospodarczą, polityczną, edukacyjną. To jest możliwe. Myśmy to robiliśmy to z powodzeniem. Tak samo historia Polaków mieszkających chociażby w zaborze rosyjskim. Przecież też jest tyle historii Polaków, którzy naprawdę robili tam ważne rzeczy i w pewnej chwili właśnie Niemcy, którzy przecież mieli bardzo duży wpływ na Imperium Rosyjskie, w coraz większym stopniu czuli się zagrożeni właśnie przez Polaków, którzy także mieli coraz większy wpływ na Imperium Rosyjskie, prawda? To jest kolejna historia sukcesu. Nam się pokazuje tylko tę jedną stronę, tego ucisku, prawda? I tych powstańców, którzy walczyli z tym uciskiem, ale nie pokazuje się tych wszystkich inżynierów, różnych ekonomów, prawda? Finansistów. Sprawa Łodzi, prawda? Przecież to Polacy zbudowali Łódź, prawda? Oczywiście z kapitałem zagranicznym, ale zasadniczo to był jednak polskimi rękami, prawda? O tym się nie mówi, że mamy historię, kiedy mieszkaliśmy, nazwijmy to, nie wiem, pod okupacją, w jakichś tworach politycznych, które nie działały w naszym interesie, bo Imperium Rosyjskie czy Prusy można porównać moim zdaniem do Unii Europejskiej, bo Unia Europejska nie funkcjonuje w naszym interesie i mamy przykłady tego, jak taką oddolną, konsekwentną pracą byliśmy w stanie budować siebie, budować własne wpływy, własny sukces, czekając na odpowiedni moment. Bo ja uważam, że za ileś tam lat Unia Europejska nie będzie miała racji bytu i w tym starciu właśnie z BRICS-em, z globalnym południem, moim zdaniem Unia Europejska przegra. Jaki ma być tutaj taki jakby jeden główny pomysł tych europejskich elit na to, żeby Europa rządziła? Pomysł jest taki, że Unia Europejska będzie pisać te wszystkie ekologiczne przepisy, prawda? I teraz, żeby obce państwa mogły eksportować swoje towary na rynek europejski, będą się musiały dostosować do tych przepisów, prawda? Żeby nie było nieuczciwej konkurencji. A jak się nie dostosują, to będą musiały płacić jakieś bardzo wysokie cła,
dzięki czemu te ich produkty nie będą konkurencyjne. Gdzieś tam niedawno czytałam taki artykuł o Indiach, że Indie właśnie zaczynały mieć problem, ponieważ ich stal jest nieekologiczna, więc nie mogą tej stali już produkować na rynek europejski, więc zaczynają wdrażać u siebie te wszystkie unijne przepisy, prawda, żeby nie stracić tego rynku europejskiego. I Niemcom się wydaje, czy w ogóle tym eurokratom, bo duża część elit oczywiście francuskich czy innych, prawda, też to jest zaangażowana, że przechytrzą w ten sposób Chiny. Że zmuszą Chiny do tego, żeby Chińczycy u siebie de facto wdrożyli prawo europejskie. Ja myślę, że jednak ta dysproporcja sił między Unią Europejską a Chinami i w ogóle całym BRICS-em, jeśli popatrzymy na to, kto jest w BRICS-ie, mamy Rosję, mamy Chiny, mamy Indię, mamy Iran, mamy w tej chwili Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty, mamy Brazylię, mamy RPA, Etiopię, Egipt. Przede wszystkim największe państwa świata. I ta Unia Europejska, która chce zmusić te państwa do tego, żeby one grały w grę, którą ustala Unia Europejska. Moim zdaniem to jest marzenie ściętej głowy i to jest kolejny genialny plan w dużej mierze niemieckich, ale nie tylko elit, który skończy się tragicznie dla nich, tragicznie dla Europy. I moim zdaniem my się musimy właśnie przygotować na ten moment, że ten plan się zderzy z rzeczywistością, z tą dysproporcją sił najzwyczajniej w świecie. I moim zdaniem musimy wykorzystać ten czas właśnie po to, żeby się przeprogramować, odzyskać swoje głowy, zacząć zdobywać wiedzę, zacząć budować swoje własne kontakty w tamtej części świata. Przecież możemy już te kontakty budować i krok po kroku coraz bardziej budować swoją własną sieć, budować swoje własne powiązania w zakresie tego, co jest realnie możliwe, czekając na ten moment, że ten moloch po prostu w końcu upadnie i chodzi o to, żeby sobie zapewnić miękkie lądowanie. Miękkie lądowanie. Przede wszystkim dla Europy Zachodniej, mówię to jako osoba, która kilkanaście lat mieszkała w Niemczech, dla Europy Zachodniej moim zdaniem Polacy zawsze będą kimś w rodzaju białych Zachodu. Moim zdaniem pewne rzeczy nie są wprost mówione, bo jest polityczna poprawność, ale jeśli się mieszka dłużej, widzi się pewne rzeczy od środka, nie jesteśmy traktowani jak partnerzy, im do głowy nie przyjdzie, że my możemy być kimś równym. Moim zdaniem tamtej mentalności to jest bardzo mocno zakorzenione. Natomiast nasza pozycja, jeśli chodzi o globalne południe, jest zupełnie inna. Jesteśmy tam zupełnie inaczej traktowani, jesteśmy tam zupełnie inaczej postrzegani. I to, jak będziemy traktowani, zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeśli będziemy podpięci pod tą całą agresywną retorykę Zachodu w stosunku do globalnego południa, to będziemy na tym tracić. To nie leży absolutnie w naszym interesie, tym bardziej, że sami jesteśmy neokolonią i sami jesteśmy w dużej mierze ofiarą tego Zachodu. Ale my tego nie rozumiemy. I teraz chodzi o to właśnie, żeby zrozumieć, że jesteśmy neokolonią i że nam jest bliżej do tego globalnego południa niż do tego Zachodu, ale że nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień tego zmienić i trzeba to zrobić po chińsku. Cierpliwie, krok po kroku, z głową, realizując określony plan. I moim zdaniem docelowo jest bardzo duża szansa na to, że możemy z tamtej strony pozyskiwać i kapitał, i też technologię, ponieważ Chińczycy jasno mówią, że docelowo Chiny mają być największym rynkiem zbytu na świecie. Czyli Chińczycy przechodzą z tego modelu, że oni są państwem eksportowym, że oni chcą tylko eksportować, ale już jasno i wyraźnie mówią, są zainteresowani importem. Mają być największym rynkiem zbytu na świecie, ponieważ budują największą na świecie klasę średnią. To jest jasny sygnał dla świata. Możecie u nas inwestować, możecie u nas, prawda, budować. My jesteśmy w stanie też w was zainwestować, żeby to potem od was trafiało do nas. I moim zdaniem, jeśli się do tego odpowiednio podejdzie, to jesteśmy w stanie naprawdę coś takiego przeprowadzić. Z wielkim bólem serca muszę niestety zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dałem bardzo ci dużo mówić ze względu na to, że masz ogromną wiedzę, ale czas nam się skończył tutaj zaplanowany na dzisiejszą rozmowę. Magdalena Ziętek-Wielomska. Tu powinny się pojawić brawa, myślę dzisiaj, bo zupełnie inny punkt widzenia na to, co się dzieje. Rozmawialiśmy przed nagraniem dzisiaj jeszcze, że pandemia i cały ten okres dwuletniej zmiany całkowicie myślenia
przyniósł bardzo dużo dobrego. I często też narracja była taka, że to wszystko, co się wydarzyło, to było bardzo złe. Ale patrząc szerzej, wiemy, że bardzo dużo się dobrego wydarzyło wtedy i dzisiaj możemy z tych owoców korzystać, z tego myślenia, otwarcia głowy. I mnie się wydaje, jestem przekonany, myślę, że nie tylko po dzisiejszej rozmowie, że to, co się obecnie dzieje na tej szachownicy świata i te przemodelowanie i te zmiany koleżeńskie, można powiedzieć, na tej szachownicy świata też przyniosą dużo dobrego. Co robić, jak się zachowywać w tych nowych czasach? Magda dzisiaj, myślę, powiedziała. Warto z tego skorzystać. Wyrzucać z siebie jak najwięcej. Tak, żeby wartości było dużo, więc myślę, że dostaliśmy wszyscy tutaj informacje, co robić, jak się zachowywać i że wcale ta Europa mała, bo to nam się wydaje, że my jesteśmy pępkiem świata, absolutnie nie. Wystarczy wylecieć gdzieś na inny kontynent albo zapytać ludzi, którzy podróżują i oni mówią po pierwsze, że gotówka na świecie rządzi, a nie absolutnie płatności bezgotówkowe, że ta Unia Europejska już nie znaczy tyle, co tej Unii Europejskiej się wydaje i że ta waga na świecie gospodarcza, militarna, demograficzna jest zupełnie gdzie indziej. Ale wystarczy wyjść po prostu poza media europejskie, nie tylko polecieć, ale też zobaczyć, poczytać, porozmawiać z ludźmi, którzy znają się i widzą, co się dzieje faktycznie na świecie, że jest zupełnie inaczej. Magdo, jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję za cierpliwość. I zapraszam częściej. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!